Grałem okładziną Goldtarg 8 na twardości 47,5 stopnia, kolor czerwony, na deskach Timo Boll Spirit oraz Butterfly Garadia. Deską Garadia grałem raz na jednym treningu, a deską Timo Boll Spirit gram od około pół roku. Z okładziną Goldtarg grałem na niej tydzień. Grałem Goldtarg 8 na desce PG2 DHS-u. Po pierwszym graniu byłem na pewno bardzo zaskoczony jej szybkością w porównaniu do innych okładzin. Okładzina Goldtarg ma rotację na bardzo wysokim poziomie. Jest to okładzina bardzo przyczepna, jednak nie klejąca. Szybkość jest na najwyższym poziomie. Powiedziałbym, że jest to okładzina szybsza od Tenergy 0,5 bądź 80. Okładzina ta na pewno się wyróżnia w stosunku do Roseny i Goldtarga 5. Jest to okładzina na pewno szybsza, nawet szybsza od Tenergy. Mimo tego, że jest to okładzina bardzo szybka, trzeba przyznać, że ma całkiem fajną kontrolę, bardzo fajne czucie. Okładzina ta nadaje bardzo dużo rotacji. W momencie, jeżeli Jacek ma bardzo rotacyjny backhand, wrzucenie z tej okładziny powodowało to, że miałem straszne problemy, że jakkolwiek to zblokować, gdzie na Tenergy parę razy byłem w stanie to przyblokować. Katapult tej okładziny jest naprawdę duży, dzięki temu ma ona bardzo fajną szybkość. Kiedy nie ma na jej tuningu, na pewno ten katapult jest mniejszy, ze względu na to, że nie jest to okładzina fabrycznie tuningowana. Okładzina przy twardości 47,5 stopnia. Moim zdaniem jest na takiej twardości pomiędzy Tenergy 0,5 a pomiędzy 0,5 FX. Okładzinę tą testowaliśmy na podkładzie 47,5 twardości, natomiast jeszcze jest jedna wersja twardsza, 50 stopni twardości, tej prawdopodobnie używa kadra Chin.
okładzina Goldtarg 8 na pewno sprawuje się bardzo dobrze w elementach, kiedy musimy użyć siły, w elementach topspinowych oraz półwolejowych, kiedy musimy na przykład grać jakieś zbicia. Wtedy pokazuje swoją szybkość i można naprawdę ją fajnie wykorzystać. Granie tą okładziną sprawia naprawdę dużo frajdy. Z każdego miejsca przy stole można nadać dużo rotacji. Powiedziałbym, że nie ma takich elementów, w których okładzina Goldtarg się źle sprawuje. Wynikają jedynie one z naszych błędów. Goldtarg 8 jest na bardzo wysokim poziomie jakości wykonania, podobnie jak Goldtarg 5. Okładzina Goldtarg 8 jest na pewno okładziną dla osób, które grają ofensywnie, chcą znaleźć okładzinę, przy której nie będą musiały używać tak dużo siły jak przy wolniejszych okładzinach. Bez wątpienia ta okładzina nadaje się na obydwie strony. Można ją używać na backhand, jeżeli ma się tą stronę dosyć mocną. Jeżeli nie, pozycjonowałbym ją raczej na forehand. Kontrola na tej okładzinie z każdego miejsca przy stole jest bardzo duża i z każdego miejsca przy stole można zaskoczyć przeciwnika. Ze względu na to, że jest to okładzina bardzo rotacyjna, podczas serwisu można wygenerować dużo rotacji, zaserwować w te miejsca stołu, gdzie się chce, z taką rotacją, jaką się chce. Dzięki temu, że jest to okładzina szybka i bardzo rotacyjna, podczas gry aktywnej możemy wygenerować bardzo dużą siłę i wykorzystywać wszystkie nasze atuty. Na pewno podczas odbioru serwisu możemy mieć trudności ze względu na to, że jest to okładzina bardzo szybka, jednak ma dosyć dużą kontrolę i też możemy zagrać tam, gdzie chcemy. Podczas gry pasywnej nie musimy używać praktycznie w ogóle siły. Okładzina robi wszystko za nas. Okładzina ta jest stosunkowo uniwersalna, pasuje do szybkich desek karbonowych, jak również do wolniejszych desek drewnianych. Podczas topspinu oraz kontratopspinu możemy wygenerować bardzo dużą szybkość oraz bardzo dużą rotację. Jest to na pewno okładzina do takiej gry.
Okładzina Goldtark 8 bardzo dobrze zachowuje się podczas gry przeciwko defensywie. Można na pewno zaskoczyć naszego rywala, ma bardzo mało czasu na reakcję, dzięki temu, że jest to bardzo szybka okładzina. Uważam, że zawodnicy, którzy grają Tenergy, będą w stanie się przestawić na tą okładzinę. Myślę, że jest to na pewno bardzo dobry zamiennik Tenergy, a może i nawet lepsza wersja Tenergy. Mało osób jeszcze jest przekonane do sprzętu chińskiego. Ta okładzina na pewno przekona większe grono zawodników, bo już jest na takim poziomie typowo europejskim i tego od DHS-u brakowało. Powiedziałbym, że jest to okładzina z troszkę innym czuciem w porównaniu do Tenergy i to na początku może nas zdezorientować, ale kiedy nią trochę pogramy, zauważamy to, że ma większą rotację oraz większą szybkość od Tenergy, kiedy jest tuningowana. Jeżeli nie jest tuningowana, powiedziałbym, że jest minimalnie wolniejsza i minimalnie mniej rotacyjna od Tenergy. Goldtark 8, bardzo podobał mi się dźwięk odbicia, popularnie nazwany klikiem. Można go na pewno porównać do kliku w okładzinach, które były klejone świeżym klejem kiedyś. Jest to naprawdę fajna sprawa. Dodatkowo wprowadziłem taką możliwość, że filmiki jako widz możesz także tłumaczyć. Jeżeli znasz jakiś język w bardzo wysokim stopniu, możesz pomóc w rozwijaniu kanału. Myślę, że kadra Chin może grać taką okładziną bądź podobną. Też zależy na pewno od twardości podkładu. Myślę, że Chińczycy mogą grać tą okładziną, tylko oni na pewno ją tuningują. Zapraszam wszystkich do moich poprzednich testów okładzin oraz desek. Linki będziecie mieli poniżej w opisie. Jak zwykle zapraszam wszystkich na treningi do mnie na AWF. Kontakt będziecie mieli również poniżej w opisie. Dzięki za oglądanie filmu. Dawajcie łapki w górę, komentujcie oraz subskrybujcie. Dzięki za oglądanie i zapraszam za tydzień.